Witam. Dzisiaj na kanale zajmiemy się przegubem zewnętrznym Audi A4 B7 Quattro. Jest to przegub lewy zewnętrzny. Jak widać, mamy do tego dwie obejmy. Do tego jest nam potrzebna osłona przegubu. Będzie w komplecie. Sam przegub, smar oraz zabezpieczenie. Zapraszam dalej do oglądania. Żeby zabrać się za wymianę przegubu, najlepiej kupić sobie taki zestaw. To są końcówki do odkręcania przegubów, różne nasadki. To jest do odkręcania tej centralnej śruby. Musimy mieć odpowiedni, w tym przypadku imbus. Ja kupiłem ten zestaw, dużo mnie nie kosztował, można go znaleźć na znanym portalu aukcyjnym. Będzie nam potrzebny taki zestaw nasadek do odkręcania tej centralnej śruby. Zaczynamy pracę. Musimy zacząć od tego, żeby ściągnąć ten tekielek do środka. I tu dostać się do tej centralnej śruby. Ja to sobie podważam gdzieś tam w rogu, żeby go wyciągnąć. Zaciągamy ręczny. Mamy zaciągnięty ręczny. Musimy dopasować nasadkę. Do centralnej śruby. Mamy. Robimy to, żeby odkręcić, poluzować sobie tą centralną śrubę. Mamy już ją poluzowaną. Po poluzowaniu tej centralnej śruby poluzujmy sobie śruby od koła. Musimy podstawić auto i podnieść je do góry. Dobra, mamy już auto podniesione. Dobra, odkręcamy koło. Odkręcamy koło. Oczywiście śruby w jedno miejsce i ściągamy. Tutaj, jak widać, nie ma już tej obejmy, dlatego przegub uległ uszkodzeniu. Teraz musimy odkręcić tą nakrętkę od przegubu kulowego na dole oraz tą śrubę od stabilizatora, żeby nam nie prężył. Ja zakładam sobie drugi klucz i luzuję.
Zsuwam sobie ten łącznik stabilizatora, przy okazji sprawdzam jego stan. Ten nie jest najgorszy. Wkładam śrubę. W to samo miejsce. I odkręcę sobie tą nakrętkę. Bierzemy teraz klucz 18 i odkręcamy. Ładnie nam się tu odkręciło. Dobra. Teraz tutaj delikatnie pryskamy sobie. Tu też z tej strony. Niech to tam sobie pracuje. My musimy tutaj, uważając na tą gumę, oczywiście, musimy zbić ten stworzeń. Stworzeń mamy zbity, mamy już całą zwrotnicę. Mamy zwrotnicę dworną. Odkręcamy tą centralną śrubę. Ona jest jednorazowa. O, widać ktoś zdrowo smaru dał. Ona jest jednorazowa, tylko w taki oto sposób po odkręceniu odciągamy sobie całą zwrotnicę. Mamy przegub na boku. Mamy tu naszą półóż całą. Teraz jak odkręcić, jak wybić ten przegub? Ja sobie biorę starą śrubę, tą, którą wykręciłem przed chwilą i wkręcam ją. Tylko przegub musi stać prosto. Wkręcam. Przegub tam schodzi. Przegub nam wyszedł. Ten przegub ma ewidentny luz. I dlatego on zaczyna stukać. O! Widać. Już jeszcze trochę i te kulki z niego wypadły. Cały smar z tej półosi stary trzeba wytrzeć. Mamy tu stare zabezpieczenie, które też musimy wyciągnąć. Mamy wyczyszczoną tą półoś. Wiadomo, to frezy trzeba dokładnie szczoteczką sobie poczyścić. Już nie będę tego całego nagrywał. Tak samo miejsce tu na to zabezpieczenie. Ono też musi być czyściutkie, wygrzebane. Z tego musi być ten cały smar, który tutaj był. Można wziąć jakiś zmywacz do hamulców i to sobie na końcu obmyć, żeby to
było jak najbardziej czyste, żeby tam żadnego syfu nie było, żadnego piachu. Dobra, teraz zanim nasmarujemy nowy przegub, musimy sprawdzić, czy faktycznie mamy takie same, czy wysokość przegubów jest taka sama. Wysokość tych frezów, czy jest taka sama. Czy on po prostu jest taki sam. Ponieważ występowały różne rodzaje. Tu widać nowy, to on sztywniutki jest. Nie nasmarowany jeszcze. Jeszcze go nie smarowałem. Ale to jest nowy, jak wygląda stary, no wiadomo, stary szrot. Dobra, skoro mamy wszystko już poczyszczone i wsadzamy obejmę. Teoretycznie nie musimy jej tak jakby wsadzać, bo ją możemy rozjąć i wsadzić tak jakby później, ale ja sobie wsadzam ją wcześniej. Od razu wsadzam osłonę przegłubu. Ona ciężko wchodzi. Im ciężej, powiem szczerze, im ciężej, tym lepiej. Ona ma tu tutaj swoje miejsce, gdzie ma wejść, tutaj jest takie głębienie i tu ma wejść, ponieważ jak założymy opaskę, ściśniemy ją, to ona ma tam w ten rowek wejść. Dobra, teraz zakładamy nowe zabezpieczenie. Jak widać, chodzi dosyć fajnie. I teraz jest problem, to zabezpieczenie wystaje, a my, żeby wsadzić przegub, musimy coś zrobić, żeby to ścisnąć. Są różne metody na to. Dobra. I teraz musimy wsadzić ten przegub z powrotem. Dobra, bierzemy nową śrubę i łapiemy ją i nie możemy zapomnieć o przykręceniu łącznika stabilizatora, który wcześniej odkręcaliśmy. Tu jak widać mamy już zamontowany przegub, nowa guma, wszystko jest gotowe.